Cześć, ten film jest szybkim uzupełnieniem filmu z zadaniami na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego. Zasady zaliczenia, komunikacji i metody prowadzenia zajęć w systemie demokratycznym pozostają bez zmian. Jeżeli dopiero zaczynasz pracę na grach i komiksach, koniecznie zacznij od obejrzenia pierwszego filmu. Erasmus students, please start by watching the first video with assignments for this academic year. And remember to turn on English subtitles by clicking on the CC icon below. Po obejrzeniu waszych końcowo-semestralnych prezentacji i po rozmowach o tym, jakie elementy na grach i komiksach sprawiają wam największe trudności, postanowiłem w semestrze letnim wprowadzić następujące zmiany. Po pierwsze, teksty. Oczywiście, aby zaliczyć semestr, nadal musicie 2 razy w miesiącu oddać tekst o długości 1500 znaków. Ale kilka osób zgłosiło, że czuje się trochę wypalona tym zadaniem i nie wiedzą, o czym pisać na przykład. Dlatego postanowiłem wprowadzić małą zmianę, którą możecie uwzględnić w swoim pisaniu lub nie. Do tej pory miałyście pisać o tym, co się wam wydarzyło w ciągu ostatnich 2 tygodni. Ale jeżeli macie ochotę na zmianę, proponuję, żebyście pisały fikcję. Nadal 1500 znaków, ale tym razem kolejne teksty mają tworzyć większą całość. Czy to znaczy, że macie najpierw zaplanować tą większą całość, jak w przypadku pisania scenariusza do dłuższych komiksów? Nie, totalnie nie. Chciałbym, żebyście dały się poprowadzić w nieznane i zobaczyły, gdzie was doprowadzą wasze teksty. Forma i temat mogą być dowolne. Może to być nieregularnie pisany dziennik seryjnego mordercy albo pamiętnik dwójki ze świty Marii Antoniny. Czas może być liniowo albo, jak w Pulp Fiction, skakać do przodu i do tyłu. Nie chcę, żebyście wszystko planowały z góry, tylko żebyście spróbowały zasadzić kilka wątków, do których możecie sięgnąć w przyszłych tekstach. Trochę tak jak się pisze seriale telewizyjne. Otwiera się drzwi, do których później w przyszłości można wejść, niekoniecznie wiedząc, co za tymi drzwiami jest. Ok. Po drugie, zauważyłem, że sporo osób ma problem z wykorzystaniem kolorów w komiksie. Podejrzewam, że cieszące się popularnością zadanie z czarno-białą antologią mogło się do tego przyczynić, dlatego oprócz antologii będzie więcej okazji do zmierzenia się z kolorem. No i właśnie, o jakie okazje chodzi? Głupi komiks pokazał, że potraficie pracować szybko, jednocześnie trzymając jakość. Wiem, że wiele z was myśli, że to był tylko głupi komiks, ale tylko pokazuje, jak skuteczną zastawiłem na was pułapkę. Zdecydowana większość z was zrobiła komiks w zaledwie kilka godzin. Dla porównania, dosłownie kilka osób, skończyło 4 strony czarno-białej antologii w przeciągu całego semestru. Chciałbym, żeby każde z was postarało się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Odpowiedzi pewnie będzie kilka i będą bardzo różne i myślę, że ich odnalezienie może wam pomóc w motywowaniu się do dalszej pracy. W letnim semestrze chciałbym poeksperymentować z tą formą. Do końca roku zostały niecałe 4 miesiące i raz w miesiącu dostaniecie tydzień na zrobienie czegoś fajnego. Nic nie zdradzę, co to będzie, ale wymyśliłem dla was takie błyskawice, które rozwiną możliwie najwięcej waszych umiejętności. Pierwszą błyskawicę ogłoszę już w pierwszym tygodniu tego semestru. Oprócz tego, oczywiście możecie kontynuować projekty rozpoczęte w poprzednim semestrze, a osoby z 4. roku zachęcam do rozmów na temat dyplomu. Chciałbym, żeby każda z was wybrała swój temat jeszcze przed wakacjami. I w końcu mam dla was nowy temat antologii. Poprzedni był dość poważny, więc teraz chciałbym, żebyście popracowały nad swoimi umiejętnościami komediowymi. Dlatego temat brzmi To tyle. Do zobaczenia na zajęciach.